Cześć, witajcie. Dzisiaj unboxing. W każdym razie zakupiłem do szklarni właśnie takie oto ogrzewanie. To ogrzewanie spełnia normy IP65 i co to są te normy IP i o co z tym wszystkim wchodzi. Normy IP to właśnie są klasy szczelności w zależności od tego jaką dany przedmiot spełnia normę IP. Do takich też ma stosowanie do różnych celów. No i tak na wstępie. Norma IP20 to jest bardzo słaba pyłoszczelność oraz zerowa odporność na wodę. Natomiast IP44 możemy się dowiedzieć, że to będzie produkt, który będzie odporny na deszcz, na pyłki również. IP54 częściowa pyłoszczelność oraz odporność na wodę. Norma ta może być spotkana w bramach, w napędach do bram oraz innych produktach przeznaczonych do ogrodu. IP55 posiada prawie pełną szczelność, lecz nie jest to szczelność w 100%. Jeżeli chodzi o deszcz, to podobnie jak norma IP65 jest odporny. Produkty z normą IP65 są to produkty odporne na pyłki i częściowo na wodę. Niegroźne mocne deszcze. No i potem są jeszcze normy IP66, IP67, IP68. IP66 produkty odporne na deszcz. Taką ochronę posiadają właśnie również napędy do bram i monitoring domu, który znajduje się na zewnątrz. IP67 jest to produkt, który zapewnia pełną pyłoszczelność, lecz nie możemy zanurzać takich produktów w wodzie. Może być to tylko krótkotrwałe. IP68 jest to pełna wodoszczelność i odporność na pył. Jeżeli szukasz telefonu na budowę na przykład, to telefon spełniający tą normę nadaje się w 100%. No i właśnie wracając do tej normy IP67, to w przypadku takiego urządzenie jest chronione chwilowo, co oznacza, że nie możemy go na przykład zanurzać w wodzie, natomiast norma IP68 zapewnia 100% odporność właśnie na wodę i możemy takie urządzenie zanurzać. Należy pamiętać też, że jeżeli nie dostosujemy urządzenia do normy, która jest nam potrzebna, to takie urządzenie traci gwarancję, także dobrze wiedzieć, która norma spełnia nasze oczekiwania i wtedy właśnie możemy, że tak powiem, dobrać produkt do naszych potrzeb. Jest to moim zdaniem bardzo ważne. A teraz już przechodzimy do odpakowywania tego wentylatorka. No to jest wentylatorek 2 kW. Z tego co widzę, dobry do powierzchni około 12 m2. Zakupiłem taki wentylator, teraz widzę, że to jest generalnie przeznaczony do około 12 m2, z tym, że liczę, że cieplejszy klimat i się sprawdzi. Wentylator jest w komplecie z termostatem. Chcę stawiać na jakąś formę automatyki, tak, że sądzę, że to jest pozytywne. Także tak wygląda termostat, przyduszka do następnego urządzenia i czujnik temperatury. No tak już wygląda sam ogrzewacz. Można go wykorzystywać albo do nawiewu, albo do grzania. Jak się spodobało lub pomogłem, zostaw łapkę, suba. Pozdrawiam.